Nie masz już w co grać? Wszystkie części Resident Evil ukończone wielokrotnie? Dobrze trafiłeś. Ja jestem Unbroken i przygotowałem dla Was 5 świetnych niszowych alternatyw dla Resident Evil. Zapraszam. Na pierwszy ogień weźmy sobie Tormented Souls od studia Dual Effect. Jest to pozycja najbardziej zbliżona do klasycznych Residentów ze względu na statyczną kamerę. Gra na Steamie posiada aż 93% pozytywnych opinii, co bardzo dobrze o niej świadczy. Jest to świetna pozycja dla fanów klasycznych horrorów. W grze wcielamy się w Caroline Walker, która udaje się zbadać tajemniczy szpital Whiteburger po otrzymaniu od niego dziwnego listu. W grze, tak jak już wcześniej wspomniałem, zastosowana została statyczna kamera, która bardzo mocno pozwoli nam wczuć się w mroczne korytarze tego szpitala. Już na starcie spotkamy zagadki logiczne i będą one nam towarzyszyć praktycznie przez całą grę, dlatego też warto czytać wszystkie notatki i zaglądać w każdy zakamarek. Podczas rozgrywki będziemy zdobywać różne przedmioty, które pozwolą nam się przemieszczać swobodnie na terenie szpitala oraz bronić przed różnymi napotkanymi potworami. Korytarze są obskurne, mroczne, często niedoświetlone i w dużej mierze naspikowane elementami gore. Już na samym początku możemy napotkać na paskudne stwory, które są wynikami paskudnych eksperymentów przeprowadzanych w tym szpitalu. Najlepiej na początku uciekać przed tymi potworami do innych pomieszczeń, ponieważ w grze zostały zastosowane ekrany ładowania, dzięki czemu potwory nie mogą przedostać się z jednego pomieszczenia do drugiego. Im bardziej będziemy eksplorować szpital i poznawać jego tajemnice, tym bardziej będziemy się w niego zagłębiać. Będziemy eksplorować coraz to niższe poziomy katakumb czy też kanałów. Będziemy napotykać na bardziej wymagające potwory, ale oczywiście później też zdobędziemy bronie, które pomogą nam z nimi walczyć. Poprzez same sterowanie, jak i ciasne korytarze, dodając do tego jeszcze ograniczony zasób amunicji, gra sama w sobie nie jest prosta, więc nie zdziwcie się, jak co chwilę będziecie ginąć, więc warto często zapisywać. Ale niech was to nie zrazi, gra jest naprawdę świetna i warta polecenia, tym bardziej, że zastosowana tutaj została technika cofania się w czasie, a raczej dwie alternatywne rzeczywistości, dzięki którym będziemy pomagać sobie nawzajem w przejściu do kolejnych etapów gry. Więc jeżeli jesteście fanami starych, klasycznych horrorów pokroju Resident Evil, Alone in the Dark czy Silent Hill, jest to obowiązkowa pozycja dla Was. A gdy gra przypadnie Wam do gustu, to mam dla Was dobrą wiadomość, a mianowicie druga odsłona jest już w produkcji. Następna pozycja to Daymare 1998 z 70% pozytywnych opinii na Steamie od studia Invaders. Rozgrywka prowadzona jest w trybie trzeciej osoby. W grze historia opowiedziana jest z perspektywy trzech bohaterów, agenta grupy Hades, leśniczego oraz pilota. Akcja rozgrywa się w amerykańskim mieście, gdzie doszło do niepokojących wydarzeń. Wcielając się w agenta elitarnej grupy Hades, musimy zbadać incydent, do którego doszło w ośrodku badawczym korporacji Hexacore. Jako leśniczy, który zmaga się z chorobą psychiczną, musimy dotrzeć do naszego domu, aby ocalić żonę, po drodze walcząc z zombie, mutantami, jak i własnymi demonami. Jako pilot walczymy o przetrwanie po rozbiciu śmigłowca. W międzyczasie dowiadujemy się o sekretach towarzyszy oddziału, co sprawia, że musimy uporać się także z własną przeszłością. Sama rozgrywka bardzo mocno przypomina tę z Resident Evil 2 i 3. Mniejsze lub większe korytarzowe lokacje, ograniczony ekwipunek, miasto pełne zombie oraz arsenał inny dla każdego bohatera. Gra nie prowadzi nas za rękę, sami musimy rozwiązywać zagadki logiczne i zdobywać przedmioty potrzebne do popchnięcia fabuły dalej. Gra może nie jest graficznie wybitna, czy też gameplayowo na poziomie samego Residenta, jednakże jest to świetna alternatywa dla każdego fana survival horrorów i warto ją przetestować, tym bardziej, że cena na promocji potrafi spaść nawet do 10 zł. How is this possible?
Kolejną pozycją jest nowa odsłona Daymare zatytułowane Daymare 1994 Sandcastle. Jest to też produkcja studia Invaders, nie jest to jednakże bezpośrednia kontynuacja 1998, jednakże jest to jego prequel. Gra została wydana 30 sierpnia 2023 roku, jest ona dostępna na Steamie i obecnie posiada 71% pozytywnych opinii, co jak na grę niszową jest całkiem dobrym wynikiem. Gra w standardowej cenie kosztuje 119,99, jednakże często można ją wyrwać w dobrej promocji. W grze wcielamy się w Delilah Reyes, która jest technikiem informatykiem w organizacji Hades. Wraz z towarzyszami udajemy się na misję do tajnego ośrodka badawczego. Na początku rozgrywki atmosfera rozkręca się bardzo powoli. Zaczynamy od podstawowej eksploracji pomieszczeń, gdzie poszukujemy przedmiotów do popchnięcia fabuły dalej. Jednakże już w krótkim czasie możemy natknąć się na przeciwników, którzy wyglądają jak zombie i są ożywiani przez dziwną energię elektryczną. Nie są oni może zbyt wymagający, jednakże w grupie mogą sprawić dużo problemów. W miarę rozwoju fabuły zdobędziemy Frost Grip, czyli rękawicę, która będzie pozwalać nam na zamrażanie naszych przeciwników oraz będzie bardzo mocno wspomagać naszą rozgrywkę. W grze w późniejszym czasie natrafimy na innych przeciwników mniej lub bardziej wymagających, dlatego bardzo ważne jest też dobre zarządzanie ekwipunkiem i zasobami. Im bardziej zagłębiamy się w mroczne korytarze tego ośrodka, tym więcej tajemnic i spisków zostaje przed nami ujawnionych. Delilah dostaje zadanie uratowania świata. Czy jej się to uda? Sprawdźcie sami. Teraz przejdźmy do największego alternatywnego miksu kilku części Residenta. Dement As od studia Dendo Games to pozycja, która łączy klasyczne części ze względu na wygląd ekwipunku oraz system pozostawiania itemów rodem z Resident Evil 0 z level designem z jedynki. Do tego dochodzą różne tryby kamery, zagadki logiczne, ograniczone zasoby i ekwipunek. Niektóre etapy mocno przypominają też czwartą odsłonę. Gra może poszczycić się na tą chwilę 79% pozytywnych opinii na Steam. Jeżeli chodzi o fabułę, to wcielamy się w postać Alicia Wallace, która zostaje oskarżona o zabicie rodziny. Podczas transportu więziennego dochodzi do wypadku, a w jego następstwie trafiamy do rezydencji, która wygląda jak 1:1 wycięta z pierwszej części Resident Evil. W późniejszym etapie gry wcielamy się także w postać Paula, który pomoże nam rozwikłać tajemnice skrywane w posiadłości. W rezydencji oczywiście natrafimy na zombie, mutanty oraz odkrywamy sektę, która jak się okazuje jest zamieszana w śmierć rodziny Alicji. Gra daje nam kilka zakończeń ze względu na wybory fabularne lub sposób przechodzenia gry, to jest eksploracja i szukanie notatek. Gra oczywiście nie jest pozbawiona wad takich jak bugi czy słaba grafika i animacje jak na grę z 2021 roku, jednakże w miarę ciekawa fabuła, jak i sama grywalność sprawia, że jest to pozycja warta sprawdzenia. Ostatnia pozycja to Fobia Santa Div na Hotel od studia Pulsatrix. Pozycja mocno zbliżona do siódmej odsłony Resident Evil, dziwne mutanty, mroczna postać polująca na naszego bohatera oraz nadwiedzające nas wizje tajemniczej dziewczynki sprawiają, że można tu poczuć nawiązanie do klimatu Eevee z tejże właśnie odsłony. Jako dziennikarz amator podejmujemy się tropu zbadania tytułowego hotelu, który otrzymaliśmy od swojej przyjaciółki. Jak się szybko okazuje, musimy walczyć o przetrwanie oraz użyć swoich umiejętności śledczych do rozwikłania tajemnicy, która spowija ten hotel. W grze napotkamy mnóstwo łamigłówek, których rozwiązaniu pomoże nam znaleziona kamera, dzięki której możemy przemierzać hotel w alternatywnych osiach czasu. W grze sterowanie jest z pierwszej osoby, co może powodować wrażenie grania w akcyjniaka. Niech was to jednak nie zwiedzie, albowiem ograniczone zasoby amunicji, mroczne pomieszczenia i klimat sprawiają, że poczujemy na własnej skórze ten survival horror. Więc jeżeli chcecie poczuć trochę adrenaliny wyzwalanej poprzez połączenie akcji oraz strachu, koniecznie przetestujcie tę pozycję. A z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.